Witam serdecznie fanów Blendera. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o praktycznych możliwościach darmowej wtyczki Bevel After Boolean, która będzie nas wspomagać w wykonywaniu operacji logicznych i fazowania. Jeżeli temat poradnika Was interesuje, to zapraszam do oglądania jego dalszej części po krótkim intro. Dzisiaj właśnie przy użyciu wtyczki Bevel After Boolean chciałbym sobie wymodelować taki koncepcyjny samochód elektryczny. Przygotowałem już sobie tutaj kilka siatek 3D i może podejrzyjmy, jak wygląda siatka nadwozie. Wejdę do trybu edycji, no i tutaj widzimy, że tutaj do siatki jest przypisany modyfikator subdywizji i na jednej z krawędzi dodana jest waga, a to w tym celu, żeby, można powiedzieć, podrasować kształt na określonej krawędzi. Teraz ja sobie tą siatkę zatwierdzę. No więc już ją zniosę i będę teraz miał już taką postać obiektu. To tak dla tych, którzy by tego nie rozumieli zagadnienia. Dodatkowo na scenie ulokowałem sobie 4 cylindry. Do cylindrów również jest przypisany modyfikator subdywizji, dodane są wagi do krawędzi, a kto by nie wiedział, jak sobie taką wagę dodać, to po prostu tutaj mam ustawioną wagę. Z racji tego, że mam zaznaczone wszystkie krawędzie, no to tutaj wypadkowa tych wag wynosi 0,28. Ale idźmy dalej. Teraz, mając już ustawione 4 cylindry, bo zastosowałem tutaj dodatkowo modyfikator Mirror, wybrałem koordynaty x, y i odcięcie na osi x i uzyskałem taki układ. No i teraz już, żeby nie wyjaśniać więcej, przejdę do, można powiedzieć, meritum dzisiejszego poradnika i zajmę się operacjami logicznymi. Zaznaczę cylindry, Shiftem do zaznaczenia dodam nadwozie, Shift Ctrl V i wywołam wtyczkę Bool Tool, która umożliwia nam wykonywanie operacji logicznych w toku. Bo tutaj właśnie o takie operacje logiczne w toku chodzi. I wykonam operację logiczną, używając do tego celu narzędzia Brush Boolean, suma, unia. No widać, że operacja logiczna została wykonana. Teraz już mogę uruchomić wtyczkę Bevel After Boolean i zastosować fazowanie. Czekam, jak widzimy, cały obiekt został wygładzony, powstała nam faza. I tutaj po lewej stronie mam interfejs i mogę sobie teraz tą fazę na przykład ustanowić, rozszerzyć, zmienić. Włączę sobie tutaj podgląd wirowy, żeby widzieć, jaka to jest dokładnie faza. No i powiedzmy, rozpocznę od tego, że tutaj sobie zwiększę szerokość fazy, na przykład na 0,15. Tak. Dodatkowo zmniejszę ilość tych segmentów podziałowych, na przykład na 6. I będę pracował na takim gładkim profilu 0,5. Teraz patrzę, czy nie mam gdzieś jakichś artefaktów. No tutaj faza mi wychodzi na ten detal, a więc ona jest jeszcze w porównaniu do tego obiektu za szeroka. No to tutaj sobie zmienię proporcję na 1/10.
1/10 to też jest za wiele. O, 0,7. Tak, ustawię, będzie to chyba lepiej pasowało do całego układu. Teraz jak wyłączę sobie widzialność siatki, no to widzę, jak tutaj to super wyszło. Ładnie te kształty zostały, tak można powiedzieć, płynnie ze sobą połączone. Żeby zatwierdzić operację logiczną, klikam na obiekcie. Operacja logiczna dodawanie została zakończona. Co dalej? Ja sobie już przygotowałem kilka obiektów, a nawet sobie wymodelowałem koło. I teraz wyświetlę właśnie oponę, żeby ją tutaj Wam pokazać. Ona się tutaj w środku znajduje. I teraz wykorzystam ten obiekt pomocniczy. Wejdę do trybu edycji. Zaznaczę sobie ten element tutaj w trybie edycji. On jest właściwie zaznaczony i przeskaluję go tak, żeby mi tutaj spowodował wycięcie. Skala X. Ważne jest, żeby ten element wyszedł mi tutaj poza obszar. OK. I wykonam kolejną operację logiczną. Zaznaczam obiekt, Shift Ctrl B. I teraz wykorzystam drugą operację logiczną, odejmowanie. Wyciąłem sobie otwór i od razu widzicie, z racji tego, że mam wyświetloną oponę, no to opona mi się tutaj objawiła we wnętrzu. Jednocześnie teraz, z racji tego, że operacja logiczna jest w toku, mogę ten element zaznaczyć, znowu przejść do trybu edycji i ten wewnętrzny element sobie ciut przeskalować, tak żeby mieć, powiedzmy, tutaj taką szerszą faskę. Jak to wygląda na przezroczystościach? OK, dobrze. Zaznaczam obiekt główny, no i będę teraz znowuż robił fazę przy pomocy wtyczki Bevel After Boolean. Ale tutaj chciałbym sobie radius zmienić fazy na 0,0, powiedzmy 0,03 albo 0,02. 0,02. Tak, i bevel. Widzicie, że teraz mam już ostrą fazę tutaj zrobioną. No i właśnie o to chodziło. Chcę mieć tutaj takie ostre przycięcie. I teraz z racji tego, że tych segmentów podziałowych znowuż jest za dużo, bowiem po co tyle ich tutaj robić, to zmniejszę tą wartość na 3. Przez to faza zostanie rozrzedzona, a też będzie wyglądała właściwie w oparciu o ustawiony profil i kąt, którego tutaj domyślnie ustawionego nie zmienia. Super przyciąg. Jak już mam takie przycięcie, to mogę również oprócz... zatwierdzam operację, klikam, jest wszystko OK. Teraz ten obiekt już mogę sobie o nazwie wnęki po prostu ukryć, albo go w ogóle usunąć, bo on mi już nie będzie potrzebny. I teraz wyświetlę sobie oponę i tutaj gdzieś miałem jeszcze przygotowaną felgę. Jest. Ta felga została przeze mnie przed poradnikiem wykonana. Dobrze. Teraz poszukam takiego elementu, to powinienem go mieć. Cube. Tu jest cube.
cylinder przycięcia. Tu już mam kilka obiektów. Kapsuła, sfera i takie wycinki. No ale nie mam przygotowanego elementu, który pomoże mi odciąć tutaj dolny segment tego nadwozia w tym samochodzie. No i właśnie to teraz zrobię. Na scenę dodam nowy obiekt. Będzie to cube. Do cube'a w trybie edycji dodam subdywizję, a więc poszatkuję tą siatkę 3D. No i zrobię tutaj 10 podziałów. Wyświetlę sobie tutaj tryb wirowy, żeby mieć możliwość podglądu struktury oczek. I jeszcze raz podział tu zrobię. O, teraz jest OK. Cube'a sobie wypozycjonuję w to miejsce tak. Ustawię na takiej wysokości. No i teraz potrzebuję 4 takie cube'y, a więc dodam modyfikator mirror, koordynat x, y, x i wskazuję obiekt do symetrii samochód. I już mam 4 takie elementy. Zaznaczam Shiftem samochód, Shift Ctrl B, odejmij. Odjąłem i faza. Jakie to jest proste. I już mam taki detal zrobiony. Teraz ten element nie jest mi potrzebny, ja go w ogóle usuwam. OK. Teraz chciałbym zrobić tutaj przycięcie na przodzie auta. I tu mam chyba takiego cube'a kontrolnego, do którego, jak podejrzymy, przypisany jest modyfikator subdywizji i tu mam takie ostre, wyoblone krawędzie. I właśnie o to chodzi. Ja sobie tego cube'a powielę. Tu. Zduplikuję. Oryginał usuwam. No i teraz ten element sobie pomniejszę, gdzie przejdę tutaj do przodu. Mogę wejść do trybu edycji i najlepiej w trybie edycji, bo tutaj mam kontrolę nad wszystkim, GZ i mogę go właściwie sobie pozycjonować. Skala Z, nawet go rozszerzyć tutaj. OK. Co więcej z takim elementem zrobię? Mogę dodać tutaj po prostu edge loopa też w tym miejscu. Tak. No i teraz sobie ten element wyekstrudować. Tu na taką głębokość. No i teraz popatrzę. Tutaj utraciłem ostrość krawędzi. A więc zaznaczam wszystko i przechodzę do wag. Usuwam wagi i ustawiam na 0,7, tak jak było na początku. No, 0,5 tutaj było. Już widzę po obłościach. 0,5 i mam tutaj zaokrąglone profile. I teraz mam przygotowany taki element. OK. G, może się tu cofnę jeszcze troszeczkę. O, tak. Super. Dobrze, no i wykonuję operację logiczną.
odejmowanie. Odciąłem sobie tutaj taki wykrój zrobiłem, oczywiście bevel. I fazowanie zgodnie z tymi ustawieniami, które sobie przyjąłem wcześniej i tutaj widzicie, powstał mi taki miękki detal. I to fajnie będzie wyglądało na oryginale. O. Precyzja duża. Ok. Teraz już ten element mogę odciąć, schować, znaczy usunąć. X, bo on mi nie będzie potrzebny. Teraz szukam jeszcze, jakie mam tutaj inne opcje. I będę przycinał po prostu nadwozie. Bo ja sobie już dla skrócenia czasu trwania tego poradnika przygotowałem obiekty. I tak, wycinek przód. Zaznaczę ten obiekt. Wycinek przód tak przebiega. Teraz go troszeczkę w trybie edycji poprawię, bo tutaj mi wyszedł poza ten profil i ja sobie po prostu zaznaczę te elementy GZ, tutaj podniosę. Zaznaczę wszystkie krawędzie, wejdę do trybu. Aha, i tutaj jest waga 0,7 do wszystkich krawędzi przypisana, a więc OK. Dobrze, no i teraz tak, zaznaczam wszystko. Shift Ctrl B. Odejmij. Ale coś nie tak mi wyszło, bo chyba sobie nie zaznaczyłem tego elementu i tego. Odejmij. No, teraz jest OK. Odciąłem. Zobaczmy, jak to wygląda na normalnym obrazku. I teraz stosuję fazę bevel, ale kompletnie nie martwię się tym, że tutaj mi zginęła część samochodu, bowiem mam wtyczkę i mogę tutaj zdecydować i ustanowić, odetnij ten kawałek i oczywiście pokaż go na wyniku operacji. Slice. Włączam opcję Slice, no i już ten element, widzicie, super tutaj mi został przywrócony. Proste, nieskomplikowane. OK. Teraz ten element na razie sobie ukryję, nie będę go jeszcze usuwał. Przejdę do wycinka z tyłu. Więc tu mam taki element zrobiony, przygotowany. Już nie będę omawiał, jak on wygląda, bo zapewne się domyślacie. Zaznaczam tutaj Shift Ctrl B. A, tak i tak. I tutaj wycinam bevel. I jest jakiś błąd. To stopuję operację logiczną. Może G. Y troszeczkę przesunę. Zaznaczę obiekt i jeszcze raz zastosuję. Może wszystko będzie OK. Widzicie, nieraz warto sobie taki element przestawić. Ale ja tutaj nie chcę tworzyć takiego wypełnienia. I pozostanę tutaj przy operacji ustawionej tutaj różnica. I tą opcję sobie ukryję i tu zrobię takie super wycięcie. Dobrze. Bo taką mam wizję tego samochodu. Teraz włączę drugi wycinek tył. Włączę tryb przezroczystości. I odetnę sobie tutaj tą część samochodu, tak jak widzicie. Aha, ten nie zaznaczyłem teraz. I odejmuję. Tak. Bevel. Slice.
I już mam tutaj taki element odcięty. Dobrze. OK. Teraz ten element sobie ukryję i wrócę do wycinka tył. I teraz ten wycinek tył przeskaluję sobie w trybie edycji, tak żeby on był większy. I tutaj GZ, podniosę to wyżej. I teraz będę pracował na tym obiekcie. Shift Ctrl B, odejmij, odciąłem bevel i utworzyłem sobie tutaj taki dodatkowy detal. Teraz popatrzę, czy wszystko jest OK, czy faza jest właściwie zrobiona. Tak. Ukrywam. Wycinek przód, tył i tu jeszcze mam wycinek taki. Dobrze. Teraz poszukam sobie cylinder przycięcia. Bo też taki obiekt tutaj ustanowiłem. I teraz cylinder przycięcia to jest zwykły cylinder i go wykorzystam. Zaznaczę ten obiekt, Shift Ctrl B, wycinam otwór, bevel i w ten oto sposób odciąłem sobie tutaj taki detal, ale tutaj mam jakieś takie niepokojące rzeczy, to może inaczej. Zastopuję tą operację. I tutaj zwróćcie uwagę. Tutaj cylinder nie ma podziałów zrobionych i to był raczej mój błąd, a więc Ctrl R i sobie tutaj namnożę subdywizję. I teraz prawdopodobnie przebieg tej operacji będzie wyglądał zupełnie inaczej. No nie do końca, ale na pewno tutaj się ta niedomoga poprawiła i jest po prostu mniej widoczna. Może skala X. Ściaśnię go troszeczkę. I teraz chyba uzyskałem właściwy efekt. I o to chodziło. Klikam, zatwierdzam operację, cylinder sobie ukrywam, bo może ten cylinder jeszcze wykorzystam. Tak, wykorzystam go od razu za jednym zamachem. Cylinder przycięcia. A teraz popatrzmy dalej. Akcję filmu sobie przyspieszę. Teraz wykorzystam tego cube'a, który tutaj jest. Oczywiście powielam element. I tak główkuję jeszcze, co tu zrobić, żeby to lepiej wyglądało. Skala X, tu sobie takie zrobię wcięcie.
I teraz właściwe rzeczy trzeba pozaznaczać. A więc zaznaczam ten segment, to i ten segment. Wyciąłem tutaj przód. Bevel wypełniam. No i teraz zaznaczam znowuż ten element i ten, bo to jest już odrębny obiekt. A teraz popatrzmy dalej. Akcję filmu sobie przyspieszę. Dobrze, teraz poszukam kapsuły, bo mam tutaj taki obiekt, kapsuła. O. Przygotowałem sobie taką kapsułę. Skalang tu ustawię kapsułę, tak. I kapsułę tu wpuszczę do wewnątrz. Oczywiście chciałbym mieć symetrię na tym obiekcie zachowaną, no to dodaję modyfikator Mirror. A teraz popatrzmy dalej. Akcję filmu sobie przyspieszę. No i powiedzmy, że z modelowaniem samochodu się uporałem
I teraz już nic innego nie pozostanie mi, jak dodać podłoże jakieś. No i wygeneruję sobie scenę. Ustawię rzut tego samochodu, tak żeby po prostu Wam się lepiej prezentował. O, może tak. No i wyrenderuję sobie scenę w Cycles, żeby pokazać Wam już finalny mój produkt. Teraz właśnie macie możliwość obejrzenia finałowej mojej pracy, no i możecie wydać werdykt, możecie ocenić, jak wtyczka Bevel After Boolean w praktyce się sprawuje. No oczywiście trzeba nauczyć się pracować z tym narzędziem. Nie zawsze te fazy nam się układają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale wprowadzając drobne korekty, możemy wybrać optymalne ustawienia, żeby uzyskać właśnie taki efekt, jaki teraz widzicie. I tym stwierdzeniem zakończę swój poradnik. Podziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zaproszę do składania wizyt na moim kanale YouTube. No i co? I do usłyszenia w kolejnym poradniku o Blenderze.